No to jesteśmy. O, 10 lat na więziennym żarciu to nic dziwnego, że mam wrzody. Będzie dobrze. Dziękuję, że pani ze mną tutaj przyjechała. Lekarz kazał, żeby potem ktoś mnie odebrał, bo będę po znieczuleniu. No ale nie miałam do kogo zadzwonić. Wszyscy się ode mnie odwrócili po tym, jak poszłam do więzienia za zabójstwo męża. A pani rodzina? Nie. Że z bidula jestem, ja nikogo nie mam. Karolina. Danka. Bardzo mi miło. Danka, zawsze możesz do mnie zadzwonić, jasne? Hej. Co jest? Ja nauczyłam się nie ufać policji. Tyle razy po nich dzwoniłam, jak Marian mielał. Nic nie zrobili, nic. Są policjanci i policjanci. Okej? Leć. Widzimy się później, okej? Dzień dobry, co tu się dzieje? Przepraszam. Przepraszam. Państwo widzieli, co tu się wydarzyło? Halo? Tu szóstka, dajcie mi ludzi pod szpital miejski. Techników, patologa, wszystkich mam zwłoki. Ktoś z Państwa jest świadkiem tej sytuacji? To bardzo proszę się rozejść, dobrze? Dziękuję. Znaleziony przed szpitalem to 32-letni Sebastian Siwiński. Prowadził serwis telefonów komórkowych. Zmarł między 1 a 2 w nocy. Przyczyna? Kastracja i wykrwawienie. Lekarze twierdzą, że został okaleczony między 22 a 23 dnia poprzedniego. Zdołał dojechać na parking, ale wysiąść z auta już nie. Stracił przytomność i wykrwawił się. Pewnie zdradzona żona odcięła mu interes albo jakaś rąbnięta feministka. Serio? Przecież to kawał faceta z niego. To chyba broniłby się jak wściekły, co? Myślicie, że jakaś laska naprawdę by sobie z nim poradziła? Chyba że była większa i cięższa od niego. Może za karę, że jej nie chciał, mu odcięła. Niezaspokojone baby to dopiero są wredne. Już? Skończyliście? Albo taka, że mu się przy niej sam rozsunął. Naprawdę myślicie, że kobiety mają czas popierdalać po ulicy i odcinać wam fiuty? Nie wiem, może u was w domach tak jest. Kurwa, ile wy macie wszyscy lat, co? Możemy się skupić na śledztwie? Dziękuję bardzo. Wolska, sprawdź, czy gość miał rodzinę. Jeśli tak, to trzeba ich powiadomić i dowiedzieć się, co się z nim wczoraj działo. Okej. W szkole policyjnej też ciągle słyszałam te żarty na temat kobiet. A jak próbowałam protestować, to na pewno miałam te dni. Faceci. Ale na kogo zrzucają najcięższą robotę? No bo żaden z nich nie zamieniłby się ze mną i nie pojechał do rodziny ofiary. Tacy odważni. To pomyłka, to niemożliwe, to nie Sebastian. Bardzo mi przykro, naprawdę. Co mu się stało? Miał wypadek? Nie. Został zamordowany. Co za potwór mógł coś takiego zrobić? Pani Aniu, muszę panią teraz zabrać na komisariat. Dobrze, prowadzący śledztwo chce z panią porozmawiać. Za miesiąc mieliśmy brać ślub. W porządku?
Pani dzielnicowa, no nareszcie, no niechżeż pani coś z tym zrobi i coś mu powie. No bo ja przyszłam, tłumaczę człowiekowi, nawet mu rysopis podałam, a ten tylko i nawet nic nie zanotował. A potem mówi, że przestępstwa nie ma. Jeszcze nie ma, ale będzie. Pani Lodziu, co będzie? No przestępstwo! Ale potem to już będzie za późno. I znowu napiszą o was, że policja jest nieudolna. A ten zamiast mnie ratować, zamiast radiowozy wysyłać, to on nawet nie chce przyjąć ode mnie Dobrze, ja zgłoszenia. rozumiem, ja zaraz do pani wrócę, dobrze? Zaraz wrócę. Rafał, pani Ania była narzeczoną. Mogę go zobaczyć? W tej chwili to niemożliwe. Proszę ze mną do sali przesłuchań. Pani Aniu, w porządku? Tak, nic mi nie jest. Proszę. Dobrze, pani Lodziu, spokojnie, tak? Tylko od początku. Pani Karolinko, Tak. pani mnie zna, prawda? Pani wie, że jestem kobieta szanowana, że jestem rekordzistka. Nikt od 15 lat nie pobił mojego rekordu. Tak? Dziennikarze z całej Polski, nawet z drugiego końca przyjeżdżają do mnie, żeby wywiady ze mną Dobrze, robić. jednak Że zaproszę panią do siebie. Dobrze? Że ja- Zapraszam. Pani Lodzia naprawdę była rekordzistką w jedzeniu gołąbków na czas. Ta kobieta w ciągu 5 minut potrafiła zjeść 20 gołąbków. Pewnie dlatego, że miała już tak wyćwiczone mięśnie żuchwy od tego ciągłego gadania. Pani to napisze, że ja, Leokadia Gniotek, świadoma na ciele i umyśle, zeznaję, że ktoś chce mnie wyeliminować. Jak to? No, proszę pani, wszyscy wiedzą, że jestem niepokonana, prawda? Nawet sama swój własny rekord ostatnio pobiłam. 4 minuty 40 sekund. W lokalnym dodatku dziennika o tym pisali nawet. Nie czytała pani? Nie. W każdym razie, najbliższe mistrzostwa Tak. w jedzeniu na czas są za 2 tygodnie. A konkurencja nie śpi i chce wykraść sekret mojego sukcesu. No skąd taki pomysł? No proszę pani, ja od kilku dni jestem pod obserwacją. Czyli ktoś panią śledzi, tak? No proszę pani, on mi zagląda w okna, on stoi za mną w kolejce. Nawet do tramwaju za mną wsiadł. I pani dobrze przyjrzała się tej osobie? No ja udaję, że nie. Ale przyjrzałam się łajdakowi jednemu. Taki potężny typ, a twarz to po prostu jak zabójcy. A jak on na mnie patrzy, pani kochana, jakby chciał mnie po prostu żywcem pożreć. A dlaczego ktoś chce pani wykraść ten sekret? No przepraszam, a czego on miałby innego ode mnie chcieć? On chce poznać moją metodę, żeby mnie wyeliminować w najbliższych zawodach, proszę pani. Podłość ludzka nie zna granic. Pani musi go natychmiast aresztować. Pani Leokadio, ja nie mam czasu całymi dniami sterczeć pod pani balkonem, więc jeśli on się pojawi, to proszę zrobić zdjęcie i do mnie zadzwonić, dobrze? I to tyle? Nie no, pani chyba żartuje. Pani Lodzia domagała się całodobowej ochrony ze strony policji, ale w końcu zgodziła się na moje czuwanie pod telefonem. Powiedziałam, że może do mnie dzwonić o każdej porze dnia i nocy. To ją trochę uspokoiło. Kamery zarejestrowały pani narzeczonego, jak wjeżdża na parking do szpitala. Do szpitala? Nie rozumiem. Co właściwie stało się Sebastianowi? Ktoś go wykastrował. Wykrwawił się przed tym szpitalem. Wykastrował? Dojechał na ten parking 22:25. Gdzie pani wtedy była? W domu. Albo... nie wiem... 22:25. Wracałam chyba jeszcze. A skąd? Z sesji zdjęciowej. Pracuję jako makijażystka. Może to ktoś potwierdzi? Mam paragon za przejazd. Skończyliśmy przed 10. Zamówiłam taksówkę i wzięłam paragon. Rafał, mogę cię prosić na chwilę? Co jest? Możesz to odłożyć? Robię, co do mnie należy.
No, to możesz to robić w jakiś bardziej ludzki sposób? A możesz się nie wpieprzać w nie swoje sprawy? Czy ty widzisz, w jakim stanie jest ta dziewczyna? Chcesz ją trzymać za rączkę, to proszę bardzo. Ale to mi nie pomaga w śledztwie. Może jej pomoże. Znalazłam 22:18. Zapłaciłam za taksówkę 22:18. Dobrze. Czy pani narzeczony miał jakichś wrogów? Nie wiem. Chociaż jego była dziewczyna bardzo przeżyła to, jak ją rzucił. Mieli brać ślub. Ale poznał mnie. Tak jakoś wyszło. Groziła mu? Nie. Ona nie. Ale musiała brać jakieś leki na głowę. Tak źle to... Tak bardzo przeżyła. Nawet jej współczułam. Ale przecież żadne z nas nie zrobiło niczego specjalnie. Co to za dziewczyna? Iza Żuraw miesiącami później jeszcze wydzwaniała do Sebastiana. A jej brat groził, że mu urwie jaja. Boże. A jak to on zrobił? Była dziewczyna Siwińskiego, pół roku temu wyszła za mąż. Mieszka teraz w Gdańsku. No, ten jej brat, co mu groził? Jeździ tirami. A od tygodnia jest na Bałkanach, więc ma alibi. Kurwa. A Ania? Jest jeszcze w firmie? Zamawia sobie taksówkę. Czy to szalałeś? Serca nie masz? Co? Co znowu zrobiłem? No przecież zawiozę ją do domu. Dopiero co świat jej się zawalił na głowę. Cały dzień nie miałem nic w ustach, bo próbuję znaleźć kogoś, kto zabił jej chłopaka. To, że nie potrafię okazywać współczucia, nie znaczy, że... Okej? Dziękuję pani za wszystko. My kobiety musimy sobie pomagać i wspierać. Jeśli pani ma jeszcze jakieś pytania i właśnie potrzebowałaby wsparcia, rozmowy z psychologiem, to proszę do mnie dzwonić, dobrze? Momencik. Dam pani jeszcze wizytówkę. Dziękuję. No, przepraszam bardzo. To ja już pójdę. Do widzenia. Do widzenia. No, co jest? Siwiński był podejrzany o gwałt. Kiedy? 8 lat temu. Ofiarą była miejscowa dziewczyna, Sabina Michalska. Dobra, odzwonię do ciebie później. Pani Aniu, proszę zaczekać, dobrze? Kto go w ogóle o coś takiego oskarża? To jest dziewczyna stąd, z Gorczaka. Ona prowadzi salon stylizacji paznokci. Sabina? Sabina Michalska? To ona? Pani ją zna? Od lat robi mi paznokcie. Ale nie, to niemożliwe. To niemożliwe, żeby Sebastian ją zgwałcił. Przecież by mi coś powiedziała. Nieraz mnie z nim widziała. Może nie chciała do tego wracać. Ja wiem, że ciężko jest w to uwierzyć, ale Taki facet jak Sebastian nie musiał nikogo gwałcić. On się nie mógł opędzić od kobiet. i nic nie wspominał o Sabinie, tak? Po co? Skoro to nieprawda. Przecież mówiła pani, że wycofała zeznania. No tak, ale dziewczyny tak robią niestety, często. Zdarza się też tak, że laska oskarża niewinnego faceta. Prawda? I ja w to nie wierzę. Sebastian był najmilszym, najczulszym, dobrym człowiekiem. Nie. To on nie mógł nikogo zgwałcić. Nic takiego nie mógł zrobić, nie. Ja w to nie wierzę. W drodze do szpitala, z którego miałam odebrać Danusię po badaniu, podjechałam jeszcze do salonu stylizacji paznokci, żeby porozmawiać z dziewczyną, która 8 lat wcześniej oskarżyła Denata o gwałt. No,
No, a on do mnie, żebym ja się wzięła do roboty, bo on nie będzie mi płacił alimentów. Jakby te pieniądze były dla mnie. A co, dziecko się pewnie żywi, nie wiem, energią słoneczną albo pyłkiem z kwiatów. Wszyscy faceci to chuje, tyle pani powiem. No, żeby pani wiedziała. Ja się takiej nerwicy przez niego nabawiałam, jak my ze sobą mieszkaliśmy, że ja nie mogłam ani spać, ani jeść kompletnie nic. No do tej pory, jak widzę, że on do mnie dzwoni, to mi się całe łapy trzęsą. To dobrze, że pani od niego odeszła. Wie pani co? Ja kocham swojego syna, naprawdę. Ale codziennie, nie ma dnia, żebym ja nie żałowała, że dam się zapłodnić tej łajzie. Powinno się takich sterylizować profilaktycznie. O, i zostawić tylko tych w miarę takich normalnych, Tak. do reprodukcji. Dokładnie. Tak, a ta reszta to do kastracji, jak kocury. Oczywiście, że tak. Kocury. O, rety. No, dobrze, ja nie będę tutaj pani przeszkadzać. Ja się zbieram. Do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Sabina Michalska? Tak, zgadza się. Sierżant Karolina Wolska. Chciałabym porozmawiać z panią o Sebastianie Siwińskim. Nie żyje. Został zamordowany. To mam nadzieję, że cierpiał zanim zdechł. Zasłużył na wszystko, co najgorsze, chuj jebany. Co? Mam udawać, że mi go żal? Skoro pani tutaj jest, to znaczy, że wie pani, co mi zrobił, tak? A Siwiński to był kanalia jakich mało i cieszę się, że już go więcej nigdy nie zobaczę. Co pani robiła wczoraj wieczorem? Co, pani myśli, że to ja? Muszę zadać takie pytanie. Dobrze. Cały wieczór spędziłam w domu, rozmawiałam z koleżanką przez internet, o 21:00 miałam szkolenie online dla 3 jest z tego nagranie, można sprawdzić, a o 11:00 poszłam spać. To wszystko? To do widzenia, bo za chwilę mam następną klientkę. Do widzenia, powiedziałam. Halo? Tak, Danka? Spokojnie, już jadę. W porządku? Zabierz mnie stąd. On mnie zabije. Kto? Marian, Jak Marian, twój mąż? ja wiem, że go zabiłam. Jezu, już wariuję. Danka, spokojnie, co się dzieje? To on! Kto? Co się dzieje? To Bogdan. Czy jego brat bliźniak, oni są prawie identyczni. No ale to on wiedział, że ty tu jesteś, czy przypadkiem jest? Nie wiem, ale jedyne listy, które dostawałam przez 10 lat od siatki, były od niego. Jak on jestem kurwą, że mnie zajebie. Na każde święta dostawałam kartkę, żebym zdechła, Dobra, a nie wysłałeś. Nie, idę z nim pogadać. nie, jedźmy. Danka, nie możesz się bać ciągle. O, poszedł. On mi nie daruje. Zabierz mnie stąd. Danka nie była w stanie uspokoić się przez całą drogę. Musiałam ją odprowadzić pod same drzwi mieszkania i upewnić się, że szwagier tam na nią nie czeka. Ej, gadałam z tą dziewczyną, która oskarżyła Siwińskiego o gwałt. Niby nie kryła do niego nienawiści, ale jak Kazałem ją zgarnąć. Na ciele Siwińskiego znaleziono cyrkonię z resztkami lakieru do paznokci. No ale to nic nie znaczy. Widziałeś paznokcie jego dziewczyny? To mogą być cyrkonie z jej paznokci. Siwiński został znaleziony pod wpływem środków rozluźniających przeznaczonych do sedacji. Także mogła to zrobić kobieta, tak jak od początku mówiłem. No ale narzeczona jego ma alibi. A Sabina Michalska? Trochę słabsza, ale też ma. Miała motyw i ślady świadczą przeciwko niej. Rafał, połowa lasek na Gorczaku ma takie paznokcie. Nieważne. I tak kazałem ją zgarnąć. Dla mnie sprawa jest prosta. Sabina Michalska zemściła się na swoim oprawcy. Koniec. Poznaje go pani? Powaga? Ktoś obciął mu fiuta? Pani to zrobiła? Ja? No co ja mam do jego fiuta? Zgwałcił panią. To było 8 lat temu. Zgwałcił panią
I 8 lat za to nie zapłacił. Tak, przez was, facetów. Pieprzona męska solidarność. Prokurator, sędzia, policjanci, byłam bez szans. Pani Sabino, Ja od początku, jak tu przyszłam, wiedziałam, że go nie wsadzicie. Bo miałam za krótką spódniczkę. Nic dziwnego, że chciał poruchać. Tak powiedział ten chuj, który mnie przesłuchiwał. Kurwa, przyszłam tutaj ze złamanym nosem, miałam całą twarz zalaną krwią, a ten chuj powiedział, że sama jestem sobie winna. No kurwa! Ja nie jestem w stanie zasnąć bez prochów, nie jestem w stanie sobie ułożyć życia, zaufać żadnemu facetowi. I to wszystko przez tego chuja. Nienawidzę go za to, więc możesz sobie zapisać w tym pierdolonym protokole, który teraz spisujesz, że przesłuchiwana zeznaje, że nienawidzi Siwickiego. I cieszę się, kurwa, że ten chuj jebany nie żyje. Na spokojnie. Ja sama żałuję, że nie miałam czegoś ostrego, sama żałuję, że tego nie zrobiłam. Nikt nie chce tobie tutaj zrobić krzywdy. dlaczego wycofała pani oskarżenie? Od pierwszej rozprawy wiedziałam, do czego to zmierza. I miałam dosyć. Ale ty tego nigdy nie zrozumiesz. Dlatego kobiety tak często nie zgłaszają gwałtów. Boją się tego, jak zostaną potraktowane przez policję. I że będą napiętnowane, wyśmiane. Teraz gwałt jest ścigany z urzędu, ale nadal ofiary nie są traktowane tak, jak być powinny. Muszę ją zatrzymać. No ale właśnie coś mi tu nie gra. Niby dlaczego czekała z zemstą tyle lat? Nie wiem. No, ale wszystko wskazuje na nią. Wolska, słucham? Pani dzielnicowa, on tu jest! No bezczelny Pani pod Lodziu. moim balkonem stoi, nawet się nie chowa. Ja już wodę wstawiłam. Wrzątek z czajnika na niego wyleję. Menda jedna pierońska, no złodziejskie nasienia, żeby go... Pani Lodziu, pokazało. niech pani nic nie robi, dobrze? Ja już jadę do pani. Pani Lodziu, co pani tu robi? Nie mogłam w domu usiedzieć. Chciałam, nie wiem, no ręce mnie aż świeżbiały, żeby go czymś urządzić, no i ten tasak mi wpadł w ręce. Niech mi pani to odda. Pani Lodziu, natychmiast. No. No. I co, nie zauważył, że pani wyszła z domu? Zostawiłam głośno włączony telewizor, przecież głupia nie jest. Chociaż mu zdjęcie pani zrobiła? Nie no skąd? Bo stoi za daleko, a poza tym chowa się. Ale jak się pani pośpieszy, to go pani jeszcze złapie. Jest tam z drugiej strony pod balkonem, taki duży, wielki, taki z takimi oczami, jak prosto z piekła. 0006. 00, słucham. Potrzebne dodatkowe zabezpieczenie terenu. Możesz podjechać od ulicy Szronowej. Zaraz będę. Muszę lecieć. Pani Lodziu, pani wraca teraz do mieszkania i nie będzie pani z żadnymi tasakami już latać po ulicy, tak? Pani Karolinko, to ja mam w domu na tyłku siedzieć, jak mnie ten bydlak na dorobek mojego życia nastaje? Pani Lodziu, od tego jest policja, od tego tu jesteśmy. Obiecuję, że jak będę wracać, zajrzę tu i sprawdzę, czy się tutaj nikt nie kręci. Dobrze? Dojazd do parku stamtąd zajął mi 10 minut. Na miejscu okazało się, że Sebastian Siwiński nie był jedyną okaleczoną ofiarą. W parku znaleziono zwłoki wykastrowanego mężczyzny. Słuchajcie, wiadomo, że facet, którego znaleziono wczoraj w parku był... O, Wolska. Dzięki, że zaszczyciłaś nas swoją obecnością. Sorry. Kontynuując. Facet, którego znaleziono wczoraj w parku, nie żyje co najmniej od miesiąca, sądząc po stanie rozkładu. Przyczyna zgonu jest taka sama jak u Siwińskiego. Kastracja i wykrwawienie. Czyli to była pierwsza ofiara sprawcy, tak? Bardzo prawdopodobne. Tak samo jak Siwiński miał sprawę o gwałt i nie poniósł żadnych konsekwencji. No dlaczego? Sąd oddalił oskarżenie ze względu na niewystarczające dowody. To co robimy w takim razie z Sabinną Michalską? Trzymamy ją na dołku, przynajmniej dopóki nie potwierdzi się jej alibi. Co wiemy o ofierze gwałtu? Nazywa się Anna Malewska. Znam jej męża, jest taksówkarzem, mieszka na Gorczaku. Kojarzycie go, Piotr Sujka. Przychodził kiedyś na komisariat i cały czas pytał, kiedy znajdziemy gwałciciela jego żony. Znajdź go i pogadaj z nim. Okej. Nigdy nie widziałam statystyk na ten temat, ale w sprawach o gwałt niestety wymiar sprawiedliwości dość często zawodził i nadal zawodzi. Ofiary pozostawały bez opieki, a sprawcy pozostawali na wolności.
Gwałt zniszczył życie Aśce. I mnie. Byliśmy pół roku po ślubie. Aśka kończyła weterynarię. Była szczęśliwa. Sąd uznał, że nie ma wystarczających dowodów na zgwałcenie. Jak mogę się z nią skontaktować? Nie żyje. Popełniła samobójstwo kilka miesięcy temu. Bardzo mi przykro. Nie dała sobie z tym rady. Zaczęła brać leki na depresję. Sama sobie zwiększała dawkę. Nie mogła spać. Zamknęła się przede mną. Nie umiałem do niej dotrzeć, przekonać jej, że nadal ją kocham, że wszystko będzie dobrze. Powiesiła się na pasku w łazience. Naprawdę bardzo ciężko się tego słucha. Jeszcze raz jest mi niezmiernie przykro. Będę niestety musiała zadać panu kilka pytań. Przede wszystkim, gdzie był pan wieczorem i w nocy ze środy na czwartek? Byłem u matki w drugiej części miasta. Matka to potwierdzi. Dobrze, a poda mi pan jej adres? To może zapiszę. Proszę jej nie męczyć. Jest chora. Bywam u niej, kiedy tylko mogę. Albo siedzę w taksówce, albo u mamy. Biedny facet. Cholernie było mi go żal. Najpierw zgwałcono mu żonę, potem ta popełniła samobójstwo, a teraz jeszcze chora matka. No ale alibi potwierdzone przez najbliższą rodzinę niestety zawsze jest wątpliwe. Dlatego Rafał zdecydował, żebyśmy go obserwowali. Mam nadzieję, że już nie będziemy pani niepokoić w tej sprawie. Cała śmierdzę tym gównianym miejscem. Jak pani może tu pracować? Mam chore zatoki, nic nie czuję. Ja serio pytam. Może w takiej sytuacji, jak była pani 8 lat temu, żeby tutaj był ktoś, kto uwierzy w słowo ofiary? Chcę coś zmienić. Chcę, żeby tutaj się zmieniło, dlatego tu jestem. Słyszałam, że cię tu znajdę. Powiedz mi, czy Sebastian, czy on ciebie... Zgwałcił? No ale może był pijany, może coś wziął. I co, i tego ma usprawiedliwiać albo tłumaczyć? Proszę cię, ja nie chcę do tego wracać. Proszę, powiedz mi... Ania, odpuść, dobrze? Powiedz mi, ja muszę wiedzieć. Poszliśmy na randkę. Było super. Wypiliśmy po jednym drinku, a potem on zaprosił mnie do siebie. Tam zaczął się do mnie dobierać. Ja chciałam wyjść, ale on powiedział, że zapłacił za kolację i za drinka i że żąda zwrotów poniesionych kosztów. Był silniejszy. Uderzył mnie w twarz, a potem w głowę. Poszła mi krew z nosa. Ja prawie za niego wyszłam. Bolska? Mój szwagier! On tu jest, dobija się do drzwi. Postanowiłam pogadać ze szwagrem Danki i to tak, żeby mu w pięty poszło. Ktoś powinien wreszcie zrobić porządek z tym facetem. Ja rozumiem, że on stracił brata, ale myślę, że ktoś powinien mu w końcu uświadomić, że jego brat był oprawcą. Hej, hej, zaczekaj. Bogdan Majchrzak? Co jest? Sierżant Karolina Wolska, komisariat na Gorczaku. Masz się nie zbliżać do Danuty Majchrzak, rozumiesz? Bo co? Bo ja tak mówię. Coś się panience w głowie nie pomieszało? Policja ma bronić uczciwych ludzi, a nie przestępców. Dobra, ona już odsiedziała swój wyrok. Masz się do niej nie zbliżać, rozumiesz? Gdzie za zabójstwo dają 10 lat? Powinna dożywocie dostać. Sąd zbadał wszystkie okoliczności sprawy, a przede wszystkim to, że była katowana przez wiele lat przez swojego męża. Chuje muje, katowana. Chujemuje? Widziałeś chujemuje? Z obdukcji? Takie zdjęcia?
Co No mi tu zobacz, pani? zobacz, to są zdjęcia Danuty zaraz po tym, jak została zatrzymana za zabójstwo męża. Tak wyglądała. Daj mi spokój, Patrz, kobieto. człowieku, to zrobił jej twój brat, rozumiesz? Tak wyglądała. Była bardzo poważnie pobita, miała złamaną kość jarzmową, wstrząsienie mózgu, ślady dawnych złamań. I co, gdzie ty wtedy byłeś? Co robiłeś? Nie pomogłeś jej? Jezusie drogi, Marian jej to zrobił? No i co? Teraz będziesz udawał, że nic nie wiedziałeś? Że katował ją przez wiele lat? No nic nie wiedziałem. No wiedziałem, że tam Marian ją od czasu do czasu szturchnął czy zwyzywał. No ale żeby aż tak? No myślałem, że sobie to wymyśliła, żeby się bronić w sądzie. Pójdę do niej. Gdzie? Nie, nigdzie nie idziesz. Przeprosić ją. Człowiek ma się do niej nie zbliżać. No ale ona musi myśleć, że ja jestem taki sam jak Marian. Musi wiedzieć, że ja... Ale ty nie rozumiesz, że ona się ciebie teraz śmiertelnie boi? No nie dziwota, po tym, co nagadałem w sądzie i pisałem do niej do więzienia... Zależało mi na tym, żeby Danka mogła zacząć nowe życie. I miałam nadzieję, że rodzina jej męża, sadysty, nareszcie się od niej odczepi. Co to jest? To? No? Muskulator. A dlaczego to jest? Do kastrowania świń i owiec. Właśnie czymś takim obcięto jaja naszym ofiarom. Joanna Malewska, ta dziewczyna, co popełniła samobójstwo, studiowała weterynarię. No a przecież ona nie wykastrowała tych facetów z zagrobu. Nie. Ale wiesz, kto z nią studiował? Kto? Sójka. Okej, czyli on wiedziałby, jak to używać. Mhm. Wiedziałby też, jak podawać środki usypiające naszym ofiarom oraz ma motyw. Zatrzymujemy go? Potrzebujemy czegoś więcej niż poszlaki. Potem jadę zmienić mu ogon. Mogę jechać z tobą? Dobra. No, zdaje się, że chwilę sobie tu posiedzimy. No to nieźle mnie wkręcił chłopak. Zagrał biednego, skrzywdzonego przez los. Twierdził, że kiedy tylko może przyjeżdża do mamusi, szczególnie po pracy. To co, zamawiamy pizzę? Z ananasem. Chyba cię pojebało, Wolska, że zjem pizzę z ananasem. No zobacz, wychodzi. To co, może jednak mówił prawdę, co? Przyjechał tylko po kumpla? Musieliśmy się trzymać od taryfy Sójki na bezpieczną odległość. Kilka razy prawie go zgubiliśmy, ale pół godziny później dotarliśmy do bardzo dziwnego miejsca. Kurde, gdzie my jesteśmy, co? Ty myślisz, że on tam przyjechał, żeby go... Miejsce idealne. W promieniu kilku kilometrów nie ma nikogo. Idę tam. Nie no, zaczekaj, to może zajmę posiłki, co? Myślisz, że poczeka z obcięciem mu jaj na posiłki? Idziesz czy nie? Rafał! Cholera jasna! Czekaj. Co jest pijane? Jak wychodził z baru, był trzeźwy. Właśnie, to co, Sójką coś dosypał, tak? Dawaj! Stąd! 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 Rzuć to! Rzuć to! Odłóż to! Dajcie mi robić swoje! Wy ich wypuszczacie, to sam muszę ich ukarać. Rzuć to!
Człowieku, wróć to, rozumiesz? Żyję. Ten sukinsyn zasłużył sobie na to. Pozostali tak samo. Pieprzony gwałciciel. Dlaczego wy ich bronicie, ha? To jest kurwa z wami nie tak! Hej, Dwie pierwsze ofiary Piotra Sójki były gwałcicielami, choć żaden sąd ich nie skazał, więc w świetle prawa byli niewinni. A ten trzeci mężczyzna, tutaj Sójka się bardzo pomylił. Wiesz, że facet, którego chciałeś okaleczyć, jest niewinny? Jasne. Jak oni wszyscy. Już mówiłem. Chronicie tych skurwysynów. Nikogo nie chronię. To jest młodszy brat Krzysztofa Wrony, którego chciałeś dopaść. Jest do niego podobny. Pili razem, a tamten wyszedł wcześniej. Zabiłbyś niewinnego człowieka. Wypadek przy pracy. Wy też wsadzacie niewinnych, a tych, którzy powinni siedzieć, wypuszczacie. Czy przyznajesz się do zabójstwa Sebastiana Siwińskiego i Lecha Miazgi, który był oskarżony o zgwałcenie twojej żony? Ja ich wcale nie zabiłem. Odciąłem im tylko część ciała, którą krzywdzili kobiety. A to, że się wykrwawili, cóż. Efekt uboczny. Cóż, efekt uboczny jest taki, że trafisz do pierdla za 2 zabójstwa. To wasza wina. Gdybyście robili, co do was należy, nie musiałbym po was sprzątać. Jak na nich trafiałeś? Gwałciciela Aśki znałem z imienia i nazwiska. Rozpracowałem go częściowo za pomocą internetu, częściowo dzięki pomocnym ludziom. Tego, którego planowałem dzisiaj wykastrować, też namierzyłem w taki sposób. I wiesz co? Nie przestałbym tego robić dalej. Należało im się. Wszystkim im się należy. Życie za życie. Tak. Tylko Miazga twojej żony nie zabił. Gwałt niszczy człowieka, nawet jeśli ofiara żyje dalej. Mogę spędzić w więzieniu resztę dni. Nie zależy mi. Moje życie bez Aśki nie ma sensu. Karolina, on do mnie dzwonił, że jedzie. Będzie tu za 20 minut. Zabije mnie. Cholera, Danka, zamknij drzwi na 2 zamki. Dobra, już jadę do ciebie. Myślałam, że do szwagra Danki dotarło to, co do niego mówiłam, ale najwyraźniej facet był niereformowalny. Miałam nadzieję tylko, że dotrę na czas, zanim będzie za późno. Danka! Danka, no otwórz! Majchrzak, stój, co ty robisz? Co ty tutaj robisz, gnojku jeden? Co ci mówiłam? Masz się nie zbliżać do Danki, tak? Łapa. Ale co pani? Łapa! Jesteś zatrzymany za stalkowanie i groźby karalne pod adresem Danuty Majchrzak. No ale ja jej gołąbki i ciasto przyniosłem. Co? No, żona zrobiła. No chcieliśmy jakoś przeprosić za te wszystkie listy, co to do więzienia Dance słałem. No, nie miałem pojęcia, że Marian się nad nią tak znęcał. No, nic nie wiedzieliśmy, no przysięgam. Jak bum cyk-cyk. Duncan, no nie wiem, co powiedzieć, no, głupio mi to. No, skurwysyn ze mnie. No, gdybym wiedział, że Marian... No, ręce bym mu połamał. Obie. Gołąbków nie lubię. Ale za ciastem twojej Elki tęskniłam. 10 lat. Wejdziesz? Herbatę zrobię. Jasne. Zapraszam też. Nie, Danka, to był naprawdę długi dzień, jest późno. Szwagier, ale
Ty tak naprawdę. No tak. Okej. Chociaż gołąbki weź. O, A wiesz, że chętnie? no. Było tak, że oni tyle tych gołąbków, a ja mówię, ja to zjem, ponieważ Pani ja to Leokadio? Pani dzielnicowa, niech pani pozna, to jest pan Wojciech. Wojciech Gałązka. Dzień dobry, bardzo mi miło. Pan jest moim, jak pan to powiedział? Fanem. Wyobraża sobie pani? Rozumiem, to dobrze, że pani go tym wrzątkiem nie oblała. No co pani opowiada, no jakim wrzątkiem? Pan Wojciech tu od kilku dni do mnie po autograf przychodzi. Ale nie mam śmiałości zadzwonić do drzwi. No. Przychodzę do drzwi, uciekam, potem znowu. Taki nieśmiały jestem z natury. Ale na zawody, w których występuje pani Leokadia, jeżdżę od 15 lat. Na wszystkich byłem. Wspaniale. No to wiem, ja mam w takim razie coś specjalnego. Wyjątkowa okazja. Moi drodzy, w takim razie gołąbki domowe dla was. Pani też jest fanką? Gołąbków? Może nie, ale pani Leokadia oczywiście, że tak, bo pani Leokadia jest naszą tutaj gorczakowską gwiazdą. No to na czyje No ja dłonie? chętnie. No to cudnie. Jak? Jak pierwszy dzień pracy? W życiu bym się nie spodziewała, że mnie po tym wszystkim na policji zatrudnią. Ale to wszystko dzięki tobie, mój aniele stróżu. A jak Bogdan? Wszystko okej? No szwagier i szwagierka wiedzieli, że mój mąż pije. Tylko oni nie chcieli uwierzyć w to, że ja ciągle przez niego lądowałam w szpitalu. Wszystko im opowiedziałam. Pewnie mi nie wybaczą tego, co mu zrobiłam. Ale zrozumieli. No. Pójdę wodę wymienić. Rafał? Dzięki, że wstawiłeś się za Danką u szefostwa. Powiedziałbym, że nie ma sprawy, ale... Wisisz mi piwo. No dobra. To dzisiaj po pracy? Serio? Myślałem, że się będziesz wykręcać. Jak zwykle. Faceci. Kompletnie nie rozumieć kobiet. Na śniadanko tylko wpadłem, by Marysia nalegała. Co to za rzeźnia? Miał 21 lat, niekarany. Janusz, posadźmy go. Ostrożnie, ostrożnie. Wezwiemy karetkę. Chuj z karetką! Co ja tym wszystkim staruszkom powiem? Policja, nie rusza się. Stój! Kogo nie straciłeś, skurwielu! Nikogo nie straciłem! Ja dokładnie wiem, co ty robisz. Ty go sprawdzasz. Dobrze wiem, że to ty. Ja?